na stronie Bitmatu jest instrukcja, że trzeba wałkiem tak Wywałkować. aż znikną tutaj te kwadraciki jakby z powietrza. Wtedy jest znak, że jest dobrze. Przyjemna praca, uporliwa. Jedno będzie przyklejać, drugie będzie cięło. Trochę trzeba docisnąć. Wreszcie jakaś czystsza robota. Tak. Jesteśmy w trakcie, jak widać, wygłuszenia. No już kończymy, podłoga zrobiona, sufit zrobiony, jedna ściana zrobiona. Jest nam została ściana i drzwi. Będziemy dzisiaj wycinać szablon na nadkola. Będziemy chyba ruszać z podłogą powoli. No i chyba w międzyczasie też już izolację na ściany będziemy kładli. Z dachem się wstrzymamy, dopóki nie przyjdą relingi, bo się zdecydowaliśmy jednak na belki poprzeczne, do których później będą solary, markiza montowane. Czyli bagażnik dachowy. No to jakby bagażnik, tak, no ale nie bagażnik, tylko i też nie relingi wzdłużne, tylko poprzeczne. Więc w przyszłym tygodniu mają przyjść i jak je zamontujemy, też zaizolujemy od wody, to wtedy będziemy kłaść cały dach. No ale powolutku. Pogoda, jak widać, sprzyja. I przenosimy się do warsztatu. Zwanego z stołem roboczym. Dobra, tniemy. Pianka kauczukowa 32 mm. To będzie podstawa naszej izolacji. Mamy olej, bo podobno najlepiej moczyć nożyk w oleju. I zobaczymy, jak to nam pójdzie. Mierzymy. Zawsze tak jest, jak człowiek coś chce pokazać, coś to dobrze? Tak jak z moim nieudolnym szablonem na nadkola, ale za drugim razem wyszło. Co prawda z małą poprawką, ale jest. No, bardzo dobrze jest. Tak. Batrzyj sobie. Rzeczywiście. Wchodzi jak masełko. Co prawda nie mieliśmy do czynienia z pianką natryskową, ale mieliśmy do czynienia z taką pianką z pistoletu kiedyś. Nie przy budowie akurat auta. Z tego, jak ktoś piankuje jeszcze sam, no to podziwiam za samo zaparcie chyba. No to idziemy kleić. Mocno łapie od razu klej, jak się gdzieś dotknie. To pierwsze zrobione. Już montażu jakby nie pokazywaliśmy, natomiast tutaj ta śrubka, są 4 takie punkty mocowania.
Wystają spod spodu, pod spodem są, one będą pewnie przycięte później, bo są na razie dosyć długie. Tutaj takie, no, będzie podwieszony zbiornik na szarą wodę. No nie pokazywaliśmy montażu, no, prosta sprawa, przewiercone, podkładki, nakrętki samozaciskowe, czy tam samokontrujące. Jak zwał, tak to zwał. No i tyle. A dzisiaj walczymy chyba dalej z ociepliną. Tutaj już piecyk mierzony, gdzie dokładnie ma być. Więc do roboty. Kolejny dzień, kolejne elementy. No jesteśmy na tym etapie. Jest pierwsza jakby warstwa, właśnie izolacja jest zrobiona wszędzie. Jeszcze oczywiście bez paraizolacji. A, no jeszcze nie, tutaj jeszcze będą, bo tutaj będzie cieńsze, tam gdzie łóżko. Natomiast no, zabieramy się dzisiaj za podłogę, odkurzone. Jeszcze będziemy lekko otłuszczać. No, listewki, między to styrodor. Klasyka. A, no jeszcze oczywiście będziemy później nadkola też ocieplać. Więc dzisiaj podłoga. Dobrze, to kleimy pierwszą listewkę. Powinno być dobrze. Jak będzie niedobrze, to nie wiem. Najpierw był zdzierany klej. Walka przez 2 dni. A teraz klej na nowo. Teraz człowiek Klej na nowo, dziury w podłodze i nie wiem, czy to jest budowa, czy co to jest. Demolka. U nas minął kolejny dzień. Na filmie pewnie kolejna dopiero minuta. 18 dzień, nie, dzisiaj 19, Właśnie, 20 tak dzień ostatnio chyba. liczyliśmy. Dzisiaj chyba jest 20 dzień, jak coś robimy. Natomiast większość tych dni to jest tak gdzieś między pracą, więc 2 godzinki, 3, z tych roboczo godzin na pewno jest człowiek mniej niż 20 dni roboczych. No, na pewno. No, natomiast jak widać, już podstawowa izolacja na ścianach zrobiona, tam jeszcze fragment przy łóżku został. Podłoga już też zapianowana w tych miejscach, gdzie tam uważaliśmy, że trzeba było coś tam dopaćkać. Natomiast no ja podziwiam chyba samozaparcie ludzi, którzy pianują samochód sami z puszki, bo mnie by chyba szlak trafił. Więc wiadomo, no, na pewno drożej trochę wychodzi bitmat, ale praca z bitmatem jest, tak jak każdy mówi, jest to czysta przyjemność w porównaniu z tą cholerną pianką. Dobra, dzisiaj plan jest taki, żeby dokończyć tutaj co mamy. Podłogę tak zaraz skończę wycinać i kładziemy dzisiaj, przynajmniej taki plan, żeby dzisiaj paraizolację położyć już z górki. Tutaj jeszcze zostawiliśmy wolne miejsce na podłodze, bo tam będzie piecyk, tak zwane webasto. W naszym przypadku autoterm. Więc podłogę się dosztukuje później. Tak, bo piecyk montujemy do podłogi samej. No pewnie gdzieś dotąd dojdzie, ale to później sobie dorobimy. No i kolejny raz człowiekowi się wydawało, że więcej zrobi. A zrobiliśmy, nie no, sporo zrobiliśmy, ale myśleliśmy, że zrobimy więcej. No, paraizolacja właściwie, podłoga skończona. No, położyliśmy sobie już płytę, żeby było po czym chodzić.
Jak widać tutaj wszystko, co już gotowe. A jutro będziemy walczyć z paraizolacją pozostałej części. Jak fajnie? Fajnie. Tylko męcząco trochę. Końca nie widać, ale już jakiś zarys jest. Tak jest, powolutku, powolutku. Izolacja prawie skończona. Tak, na się skończona. Oprócz drzwi. Bo drzwi- Nie, jeszcze jakieś fragmenty. Ja się zastanawiam z tymi słupkami ciągle. Z tyłu, co z Tak, tym no, zrobić. chodzi o tym, no bo tam tak będzie jakby odgrodzone od części mieszkalnej ścianą. No oprócz tam oczywiście wejścia do garażu. Coś jeszcze z drzwiami trzeba będzie zrobić. No jeszcze nie mamy do końca pomysłu. Aha, i tutaj jeszcze drzwi te boczne, no jeszcze No tak. okno tam dookoła. No o drzwiach nie musiałaś mówić, że jeszcze nie zrobiliśmy, bo i tak nie widać. No ale udało nam się jakoś mimo tych temperatur. No było powyżej 8 stopni, czy tam nawet 10, więc w aucie w tej chwili 11 jest. No sufit wyszedł genialnie, natomiast no tak, w porównaniu z tymi różnymi trojaczkami i nie trojaczkami, no to Master ma chyba bardzo głębokie te belki wzmacniające, no i trochę było tutaj Była zabawa. zabawy. Ale Nie wiem, czy bardzo przyjemna ta zabawa była. no tak wszyscy mówili, ale chyba rzeczywiście w porównaniu z jakimiś piankami to chyba jest o wiele przyjemniej. Nie wiem, czy widać, para leci, bo dzisiaj no, jest rzeźko bardzo, 5 stopni w samochodzie jest. Nie wiem, czy już pokazywaliśmy, że już jest ocieplenie skończona, izolacja. Chyba pokazywaliśmy, już teraz nie pamiętam. A nie, drzwi robiliśmy, no są powiedzmy skończone. No, będą jeszcze obklejone i tak dalej, i tak dalej. Miśkiem, to wiadomo. Natomiast no, dzisiaj montujemy przynajmniej to, co potrafię zrobić, bo o wpięcie się do baku poprosiłem naszego przyjaciela, dobrego ducha tej budowy, zresztą pierwszego Frydwana też, o pomoc, ale to jeszcze pewnie o Waldku parę słów padnie w tej relacji. Natomiast tak, no wyciąłem otwór, myślałem, że się uda wykorzystać częściowo to, co już było, ale no, prawie się udało. No i co? Tutaj na płytce montażowej, więc tutaj sobie to wejdzie. I teraz będziemy przykręcać, a później cały tam pod spodem wydechy, wdechy i tak dalej, i tak dalej. No a tak. Tutaj będzie szedł piecyk Pundmana na ciepłą wodę. No jeszcze to oczywiście musimy skończyć ten kawałek podłogi. Ale żeby nie było, że wszystko idzie zgodnie z planem, to mamy taki mały problem Zagwozdkę. tutaj, bo się okazało, że podłoga, przecież to jeszcze musi być sklejka, Tak, 12 mm, tak, no i jeszcze jakaś wykładzina. no, więc nam się tutaj nie zmieści. Zastanawialiśmy, czy zrobić taki schodek jakby, No ja, czy tylko wyciąć. no ja doszedłem do wniosku, że przytnę tutaj po prostu taki Ten odbój ten nieszczęsny. odbój. Wydaje mi się, że to dobry ten pomysł. No my nie, wiadomo, no odbój musi być, żeby drzwi nie wypadły, żeby nie poleciały za daleko. Ale to jest taka gruba blacha, że nawet jeśli ona będzie, no powiedzmy połowę jej tutaj zostanie na tym uderzeniu, Połowę aż chyba nie trzeba. to może myślę, jedną że i trzecią. tak spokojnie będzie zdawać swój egzamin. No chyba lepiej niż tutaj wycinać jakieś, się bawić, nie wiadomo w jakie sztukowanie i jak to niektórzy mówią, druciarstwo. Więc będzie inne druciarstwo. Będzie inne, tak, innego rodzaju druciarstwo. Teoretycznie można by jeszcze coś porobić, ale jak chyba po mnie widać, chłodno jest, więc temperatura nas pokonała. Natomiast tu już mamy gotowe do podpięcia, zamontowane, podłoga zrobiona, wykończona, właściwie to ocieplenie, tak? Więc jutro szablon jest zrobiony, jutro będziemy kładli sklejkę na podłogę.